Cześć, witam serdecznie w Sea Talks. Ja wracam do rozmowy z moim gościem Krzysztofem, Krzysztof Cygoń i kontynuujemy naszą rozmowę, część druga. Cześć Krzysiek. Cześć Wojtku. Pytanie, czy w tym wszystkim może nam AI pomóc? Czy pomaga już? Jak widzisz rolę AI? I czy to jest też kolejne wyzwanie? Czy możemy korzystać, z rozwiązań sztucznej inteligencji w obszarze regulatory? Rozsądnie, bym powiedział. Znaczy wiesz co, AI, ja generalnie zawsze mówię, że jakby algorytm uczenia maszynowego, machine learning, nie, czy duże modele językowe, to jest chyba bardziej taka właściwa dla mnie, z mojej perspektywy nazwa dla tego, co jest, bo jakby jak wszystko jest pod AI-em, to nie jest do końca sztuczna inteligencja. Ona jest tak mocna, jak dane, którymi my ją nakarmimy, nie? I ja z jednej strony mam problem, jeżeli ktoś bezrefleksyjnie przyjmuje za pewnik to, co mu to narzędzie AI-owe czy ML-owe wypluje. Czyli żeby był element białkowy w tym wszystkim. Tak, ja zawsze mówię, że ten integrator białkowy, przysłowiowy pan Zdzik, nie obrażając żadnego pana Zdzicha, to w kabarecie kiedyś było, nie? Że jest otwarcie supermarketu, wszyscy czekają, procesy zaszły, media zaproszone, ludzie dostali gazetki, ale na końcu jest najważniejszy pan Zdzik, który otwiera drzwi. Zgadza się. No i musimy się zachować czasem jak ten pan Zdzik, który zamyka, otwiera te drzwi na to, co nam ten AI wypluje, nie? I ja to widzę w ten sposób, że to ma potężne zastosowanie, bo patrzę na AI czy na modele językowe jako takie rozwiązanie problemu, który my sobie sami stworzyliśmy jako ludzie. Może to jest trochę przewrotne, nie? My generujemy tak ogromne ilości danych na co dzień, że my nie jesteśmy w stanie ich ogarnąć, nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć. I duży model językowy pozwoli nam te dane przetworzyć i wypluć tą esencję, którą kiedyś byśmy wzięli z jednej książki, ale teraz on nam przeanalizuje tych książek 20 i da tą esencję, nie? Zgadza się. Ja się spotykam z tym w projektach, że na przykład ktoś przez Copilota, przez inne narzędzie przepuszcza wszystkie procedury i mówi odchudź mi ją o 30%, nie? Ale na końcu trzeba ją przejrzeć, nie? W takim projekcie byłem. Widzę też takie zastosowanie, że jeżeli jest duża organizacja i jest właśnie wdrożone narzędzie AI-owe, typu właśnie Copilot, który mamy z Microsoftu, nie? Który też wdrażamy jako SEE, to jeżeli my sobie zabezpieczymy dostęp do tych danych, żeby one nie wypływały na zewnątrz, super sprawa, nie? Nakarmmy tego Copilota naszymi danymi i każmy mu wypluwać takie uśrednione wyniki i analizujmy to, nie? Niech nam przejrzy zmian. O, wychodzi nowa norma, wychodzi jakiś amendment do normy, która ma 300 stron, ale on ma 3. No to hej, Copilot, weź mi, czy tam hej Siri, hej Gemini, weź mi to, przeanalizuj i powiedz, co się zmienia, nie? A teraz, jak mi to przeanalizowałeś, co się zmienia, to powiedz mi, które z moich dokumentów, które masz u siebie w bazie, powinienem zmodyfikować. Nie? Niech mi wypływa tą listę. To jest jakby uproszczenie czasu pracy. Nie? Jakby to są tysiące roboczo godzin, które my możemy zaoszczędzić w projekcie, a na koniec dnia ten konsultant i tak jest potrzebny, żeby ocenić, no bo ktoś musi wziąć tą odpowiedzialność. Nie? To jest rola konsultanta. Nie? A czy takie zaangażowanie sztucznej inteligencji dokumentujecie w projektach, czy to jest bardziej i tak ten element W ostatnim projekcie zaczynamy faktycznie rozpatrywać Copilota u jednego z klientów, żeby coś takiego zrobić. Ja używam już na co dzień takich rzeczy właśnie, żeby przeanalizować szybko dane, bo zauważam, że mi to oszczędza czas, nie? Natomiast i tak sprawdzam te wyniki, jakby staram się ślepo w to nie wierzyć. Natomiast jakby idąc szerzej, gdzie to AI może mieć zastosowanie w medycynie, to bardzo duże w diagnostyce obrazowej, bo ono te wszystkie wzorce uchwyci szybciej na większej ilości próbek. I ja wiem, że nawet teraz na poziomie studiów na Akademii Medycznej, nawet mi z koła naukowego na jednej uczelni medycznej powiedzieli, że oni w sumie jak się uczą, to przepuszczają przez specjalne narzędzie AI-owe zdjęcia RTG, żeby zobaczyć, czy tak samo je opiszą, nie? I jakby zbieżność jest bardzo wysoka. Natomiast pamiętajcie, to nie jest porada lekarska, a Google nie zastąpi lekarza, nie? Ani narzędzie AI-owe. Zgadza się, no tutaj specjalista jednak jest wymagany, to nie możemy puścić... No ktoś musi podjąć decyzję, nie? Za to dobrostan tego człowieka na koniec. No to chyba też kwestia etyki, prawda? To miałem okazję być na takiej konferencji i tu chylę czoła właśnie organizatorowi tych studiów podyplomowych, profesorowi Nawratowi z Zabrza, z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. On zrobił w grudniu świetną konferencję, ona się odbywa cyklicznie co roku w grudniu i tam było coś takiego, że on zrobił całą sesję właśnie kwestie AI w medycynie. I tam nie zaprosił nie tylko inżyniera, nie tylko kogoś od compliance, tak jak mnie, ale też zaprosił profesora filozofii i socjologii i zaprosił prawnika. Jakby my przez 4 godziny każdy miał swoją prelekcję, a później ścieraliśmy się poglądami, a z punktu widzenia filozofii, a z punktu widzenia prawnego, a z punktu widzenia etyki, nie? Jak to działa. Ta dyskusja jest w ogóle gdzieś dostępna na YouTubie, można ją sobie znaleźć.
I tak, no, to jest trudny temat, nie? Jakby z jednej strony nam to uprości, a z drugiej strony, gdzie my mamy dać tą odpowiedzialność dalej? To chyba jest fundamentalne pytanie i jak długo będziemy nad tym trzymać jakąś pieczę, tak długo to będzie bezpieczne, nie? Na ten moment rozpatrujesz AI jako wsparcie? Bardzo duże, natomiast też musimy być świadomi tych ograniczeń, że ono wszystkiego nie zrobi. Jakby na przykład nie zastąpi fizycznie lekarza, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby AI zdalnie, wirtualnie robił komuś operację i się ulepszyło. Gdzieś jakby ta integracja fizyczna będzie na pewno. Wiem, że są testowane takie rozwiązania, że na przykład w ograniczonym zakresie przy zdalnych operacjach, przy robotach chirurgicznych, w momencie, kiedy zostanie utracone zdalne połączenie, na przykład AI przejmie tą rolę, ale nie dokończy operacji, tylko wycofa narzędzie do bezpiecznej pozycji, nie? Analizując to, co się dzieje w danym momencie, tą swoją trajektorię. Takie wsparcie jak najbardziej, nie? To super Bardzo sprawa. ciekawe. To polecam, nie? Fundacja Nie, to jak najbardziej. nie? To kwestia czy oprogramowania sztucznej inteligencji, ale też dalej działań. To, o czym wspomniałeś, prawda? Wycofanie i tak dalej, czyli ten taki bezpiecznik, czyli taki punkt bezpieczeństwa, prawda? Zastosowania sztucznej inteligencji, no to już jest taki element optymistyczny, prawda? W tej całej historii, żebyśmy nie mieli zupełnie cyfrowego świata. A powiedz proszę, chciałbym Cię podpytać o FDA oraz EME. No, coraz bardziej tutaj pracują nad regulacjami, które umożliwiają zastosowanie, prawda, sztucznej inteligencji. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czyli, że wiesz, mając projekt, gdzie już jest sztuczna inteligencja, to już wszystko jest akceptowalne przez EME, przez FDA, czy jednak trzeba dodatkowo mieć jakiś effort, żebyśmy tutaj mieli tą sztuczną inteligencję opisaną, uregulowaną w jakikolwiek sposób? Wiesz co, to jest trochę taka szara strefa wyszła jak z oprogramowaniem w kwestii poprzedniej dyrektywy medycznej, gdzie ono nie było adresowane. Teraz w tej dyrektywie w 2017 to też nam pokazuje, jak ten świat pędzi do przodu. W 2017 nikt nie pomyślał, żeby uregulować na tamtym poziomie AI, nie? W tak szeroko pojętym modelu biznesowym medycznym. No i ja to widzę w ten sposób, że super, że powstają te regulacje i one to trochę ucywilizują i powinny, natomiast dopóki ich nie ma, no to jakby my dalej jesteśmy zobligowani, żeby patrzeć z tej perspektywy, a jakie jest bezpieczeństwo danych, a jakie jest bezpieczeństwo pacjenta, jakie jest bezpieczeństwo wyrobu. Te wszystkie perspektywy musimy gdzieś tam razem złożyć, zanim pójdziemy z tym dalej. A w momencie, jak te regulacje wyjdą, to będzie trochę tak jak w Stanach, nie? FDA ma to rozwiązane w ten sposób, że jak wychodzi nowa norma, to jest informacja zawieszona na stronie. Stara jest aktualna jeszcze 1,5 roku, ale za 1,5 roku wszystkie produkty, które będą sprzedawane po tej dacie, nawet wyprodukowane wcześniej, ale po tej dacie, muszą spełniać wymagania tej normy. I dają taki gap year na przykład na dopasowanie się. Więc w momencie, jak te regulacje wejdą w życie, to będziemy znali też datę, do której my się musimy dostosować, nie? Dostosować swoje produkty. Jak nie dostosujemy, nie będziemy mogli ich sprzedawać, to będzie zero-jedynkowe, nie? Ja myślę tylko, że to powinno pójść dalej, że ta regulacja powinna być nie tylko dotycząca medicali, ale ogólnie szeroko pojętego softu, no bo medical to jest coś jednego, ale w niektórych krajach jest tak, że jak coś nie jest dozwolone, to jest zabronione. W innych jest tak, że jak coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. My jesteśmy, czasem mam wrażenie, w naszym pięknym kraju w tej drugiej obszarze, ale to też napędza naszą innowacyjność i kreatywność. Nie? Są zawsze plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mawiał klasyk. Nie? I jeżeli my tego nie uregulujemy, to część się zastanowi, czy to musi być wyrób medyczny i może ja tego nie powinienem robić wyrobem medycznym i ten AI nie będzie tak bezpiecznie wdrożony, nie? Dlatego właśnie chciałem na początku naszej rozmowy, żebyśmy sobie powiedzieli, czym jest wyrób medyczny, bo to jest też ważne. I właśnie sztuczna inteligencja jest jednym z trendów, a widzisz jeszcze jakieś tutaj trendy, które w nadchodzącej przyszłości mogą się pojawić? Wiesz co, no znowu nawiązując do tego, że jesteś zafascynowany bioniką, ja też trochę. Ja widzę, jak pędzi do przodu kwestia wprowadzania protez coraz mniejszych, z coraz większymi funkcjami. Jadąc tutaj na nagranie, oglądałem film z jednej firmy, która zrobiła całkowicie bezprzewodową protezę kończyny górnej, wodoodporną, którą sterowali, jak była zanurzona w akwarium, nie? Żeby pokazać te wszystkie funkcjonalności naraz. Działalność. Nie? Super działało. Ja myślę, że the next big thing, no bo AI trochę nie przewidzieliśmy. Może coś nas znowu zaskoczy i to będzie takie, jak ktoś będzie oglądał za 5 lat, to się będzie śmiał, a amatorzy nie przewidzieli, nie?
Myślę, że następnym przeskokiem będzie to, że my będziemy w stanie zintegrować wyroby medyczne w jakiś sposób z człowiekiem, faktycznie, że to będzie trochę zahaczało o cyberpunk, nie? Tak. I tu wyzwaniem jest, jak mamy to zintegrować, żeby to układ nerwowy tym sterował, żeby to było jakby takie bezszwowe połączenie, takie płynne, że jak ktoś ma tą protezę, to nie steruje tego za pomocą gestów, za pomocą napięcia mięśniowego, czy za pomocą aplikacji, czy za pomocą komend głosowych, czy jakkolwiek inaczej, tylko że faktycznie, jeżeli ja się zdecyduję chwycić szklankę, no to ja to robię tak jak naturalną kończyną, nie? I jakby tu widzę takie ograniczenie, no bo my nadal do końca nie mamy rozpracowanej natury układu nerwowego w taki sposób, żeby się w niego wpleść. No, chociażby to, że my dalej nie umiemy strzyć rdzenia kręgowego, nie? Żeby przywrócić jego funkcjonalność, jak ktoś wpadnie do wody, złamie sobie kręgosłup, jest całkowite przerwanie ciągłości rdzenia. Są na ten temat eksperymenty, żeby go odbudować, ale jakbyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, to jeżeli mam amputację kończyny górnej i mam tego kikuta, jak go mam otworzyć i które nerwy mam podpiąć do czego w tym elemencie wykonawczym, żeby tym sterował. Jeżeli ktoś to rozkmini, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, to będzie the next big thing, nie? To pójdziemy już całkowicie dalej, no bo teraz dochodzimy do ściany. Możemy oczywiście zrobić sobie AI dla protezy i powiedzieć, no to jak ją nauczymy, że o godzinie 9, jeżeli ją podnoszę w ten sposób, no to najczęściej sięgam po kawę, nie? Tak. Jakieś wzorce tam będziemy mieli, cokolwiek. Natomiast the next big thing dla mnie to będzie, jeżeli my faktycznie będziemy chcieli robić tą integrację człowieka i maszyny, no trochę Neuralinku, Musk ze spółką to robią, pojawiają się podobne projekty, które to kopiują. Tam z tego, co opowiadał mi jakiś znajomy z jednego z instytutów, problemem nie było to, że nauczyli nawet komputer rozpoznawania tych wzorców z przekaźnika, tylko problemem było to, że ciało zaczęło odrzucać ten przekaźnik. Nie? Jak oni zrobili odwiert w czaszce, wpięli te elektrody neuralinkowe, to ciało zaczęło odrzucać przeszczep, nie? I one zaczynały być wysuwane przez narastającą tkankę i po 3-4 tygodniach chyba u tego pierwotnego eksperymentu on już z powrotem stracił tą funkcjonalność sterowania za pomocą mózgu. Więc jakby tutaj też jest ciało się broni, wyzwanie, prawda? Ale to tak, ciało się broni przed przeszczepem. Jak jesteśmy po przeszczepie, musimy brać leki do końca życia, nie? Więc myślę, że tu też duża współpraca szeroko pojętej farmy z szeroko pojętą branżą medyczną też będzie musiała nastąpić, żeby to zrobić, nie? Tak poniekąd odpowiedziałeś, bo jak sam wspominałeś, interesuję się bioniką. Ja zawsze oglądając jakieś futurystyczne rzeczy, wiesz, mamy już nakładki, załóżmy, czy w tych filmach, w tych projekcjach jest, że nakładka na oko, która coś rejestruje, albo jakieś dodatkowe, ja to nazywam extensions do naszego ciała. To nie tyle, że mamy element, w którym uzupełniamy nasze brakujące kończyny, ale to wręcz mamy coś dodatkowego, prawda? I tak jak tu powiedziałeś, cyberpunk, czy to taka jest przyszłość i tak dalej. Ale rozumiem, że ten aspekt właśnie połączenia to jest chyba największe wyzwanie, prawda? No to jest wyzwanie techniczne, ale to znowu jakbyśmy mieli do tego postawić już prawie taką kropkę, to bym powiedział, że abstrahując od rzeczy technicznej, będzie dokładnie tak jak z AI-em, nie? Najpierw to zrobimy, a potem zaczniemy rozkminiać, czy to jest etyczne. A myślę, że teraz jest już taki moment, że powinniśmy zacząć się zastanawiać, na ile to jest etyczne. Ale to nie nasz jakby poziom na ten moment. Innowatorzy będą mieli to, myślę, na uwadze, nie? Żyjmy tą nadzieją. No właśnie, i przy tym wszystkim jest całe wyzwanie związane z regulacją takich projektów, ale to już jest, że tak powiem, przyszłość, prawda? Znaczy wiesz, no baza będzie, zawsze to wyrób musi być bezpieczny dla użytkownika, dla wszystkich, więc o to się oprzemy, a później to trochę jest tak z tym, co powiedziałem, że mamy 200 różnych norm, nie? Te normy powstawały jako normy towarzyszące do wyrobów medycznych, dlatego, że trzeba było uszczegółowić na przykład to, że wyrób ma być bezpieczny, bo jest elektryczny, ale łóżko operacyjne to musi mieć takie dodatkowe wymogi. A urządzenie, które emituje ultradźwięki terapeutycznie, to musi mieć takie wymogi. Tego wszystkiego nie da się zrobić w tej normie 300 stron, bo ona miałaby 30 000, nie? Tylko to są szczegółowe normy, które zmieniają brzmienie tej oryginalnej, nie? I tu będą powstawać kolejne po prostu, jako dodatkowe takie instrukcje, powiedzmy, z wytycznymi, jak ten wyrób zrobić bezpieczny przede wszystkim, nie? Bo safety to jest klucz chyba wszystkiego. Miałeś, jeżeli mówisz o bezpieczeństwie, miałeś okazję pracować z projektami, gdzie był recall tak zwany, czyli z rynku produkty zostały cofnięte. Miałem taką okazję przy produktach, które były wdrożone na rynek. Dostawali na przykład sygnał taki, że pojawił się gdzieś incydent i faktycznie to było ponad 10 lat temu, za pierwszym razem jak miałem z tym styczność, to i tak ten system zadziałał nieźle, no bo na przykład to się zdarzyło bodajże w Austrii,
Podczas ćwiczeń na urządzeniu do terapii wzmacniającej mięśnie tułowia nastąpiło pęknięcie kręgu. Nie? Okej. No i od razu zgłoszono incydent do Urzędu Rejestracji w tamtym kraju. Ten Urząd Rejestracji zadzwonił do polskiego i zadzwonili do mnie, że jest taki incydent. Ja jeszcze nie dostałem notatki bezpieczeństwa od producenta, ja już wiedziałem, że coś takiego jest, więc trzeba było powiadomić wszystkich użytkowników w Polsce, bo to jest jakby odpowiedzialność wtedy. Później dopiero jest dochodzenie. Z tego dochodzenia wynikło, że to nie była wada urządzenia, tylko że pacjent zataił, a lekarz nie zapytał tego, że pacjent już miał incydent wcześniej związany z pęknięciem tego kręgu, on nie skończył się zrastać, no i pod tym obciążeniem poszło znowu, nie? W innym przypadku coś się wypięło z urządzenia, seria karabinczyków była wadliwa, trzeba było wszystkie wymienić, nie? To są normalne rzeczy. Zawsze klucz jest taki, że wyłączamy urządzenie z użytkowania, sprawdzamy, co się stało, robimy dochodzenie. Raz miałem taką sytuację, że komuś padła piłka podbieżnie, nie? No i podczas testów, no tak? To jak to w jak to w szpitalu, nie? Może nie w polskim, w większości tak to wygląda. Jest duża sala ćwiczeń, tu jest bieżnia, tu są piłki, tu są drabinki, a tu jest stół. Jako pomieszczenie, gdzie jest do rehabilitacji. Jest prawda? dużo osób, nie? No i ktoś tam rzucał piłkę, ktoś ją ćwiczył, komuś spadła ta piłka, potoczyła się pod bieżnię, która pracowała, taka bieżnia normalna, mechaniczna, jak na siłowni. No i stwierdził, że ją sobie wyjmie, mimo że terapeuta już tam woła, zostaw, zatrzymamy bieżnię. No i chłop włożył rękę pod tą bieżnię. Tam coś było wystrzępionego, on miał długi rękaw, trochę jak na tokarce, nie chodzi się z długim rękawem, nie? Wciągnęło mu to i złamało rękę, nie? Pozamiatane. No i ośrodek zgłosił to jako incydent medyczny, że to wina bieżni. No i trafia to na nasze biurko, to do tych bieżni było kilkadziesiąt, trzeba dzwonić, ale my zaczynamy robić dochodzenie, konsultujemy się z Urzędem Rejestracji. No i stwierdziliśmy, że dobra, to nie jest incydent związany z wadą urządzenia, no bo to nie jest wina urządzenia, że ktoś włożył pod nie rękę, nie? Bo nie posłał terapeuty. Jakby zamknęliśmy ten temat i urząd też to zrobił, natomiast później ten ośrodek próbował jeszcze powiedzieć, udowadniać, że to jest wina urządzenia, no bo ktoś na koniec dnia musi zapłacić ubezpieczenie temu pacjentowi, nie? Że nie posłuchał. Więc to nie zawsze jest tak, że to jest wina urządzenia, to nie zawsze jest tak, że to jest wina użytkownika, natomiast te procedury są, nie? Jakby system jest taki, że jak go przestrzegamy, to jest najlepiej udokumentowana część regulacji w mojej opinii, nie? Jest normalnie załącznik, my go wypełniamy, raportujemy i ta maszyna się później toczy. Jak ja zaraportuję w Polsce incydent medyczny z wyrobem, który jest sprzedawany w całej Europie, to następnego dnia wszyscy inni, którzy go sprzedają w innych krajach, będą o tym powiadomieni, nie? A to może przybliż słuchaczom, jak to wygląda, jeżeli jest faktycznie jakiś problem albo incydent, nazwijmy to już fachowo, z wyrobem medycznym, jaki to jest czas, jak długie jest zatrzymanie, być może jakieś koszty, to są duże koszty, mniejsze, tak żebyśmy wiedzieli, z czym to się wiąże, wiesz taki incydent. Znowu to zależy. Jeżeli to jest tak, że przy takiej wstępnej analizie nam wyjdzie, że to jest faktycznie wada urządzenia, jakby jego głównego komponentu, którą nie umożliwia jego działanie, no to najpierw się bierze tą serię, która tam była, no i jest informacja, że no hej, mamy incydent, nie? I trzeba na to uważać. I trzeba szybko faktycznie przeprowadzić analizę tego, co się stało. Czy to jest kwestia taka, że my powinniśmy to urządzenie unieruchomić, czy to jest wada jakiegoś elementu, że część funkcjonalności powinniśmy wyłączyć. To zależy. Nie? To tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To może być tak, że nie wiem, to jest tak duża wada, że trzeba ściągnąć wszystkie z rynku. Wiadomo, koszt ściągnięcia. No, to jest na koszt producenta. Okej. Albo na koszt tego, kto to wprowadził do obrotu, jeżeli to jest dystrybutor, nie? Okej. No wiesz, on to musi ściągnąć z rynku, a ośrodek zdrowia powie, teraz zwróć mi kasę, nie? To są takie, potrafią położyć niejedną firmę takie historie. Regulatory, ważna sprawa, prawda? Znaczy, kiedyś słyszałem w Stanach Zjednoczonych taką historię, że wprowadzili do obrotu urządzenie do terapii fizykalnej, tak, ale nie umieli dostać na to certyfikacji, że to jest medyczne, więc zaczęli sprzedawać to do medycyny estetycznej. No i przez 2 lata to leciało, nie? Tylko że ci od medycyny estetycznej robili na tym zabiegi fizykalne i zaczęli to zgłaszać do ubezpieczalni jako medical treatment, nie? No i FDA się o tym dowiedziało, zrobiła analizę, no i firma, która to sprzedała, jego oddział w Stanach, dostała mandatory recall, nie? Mają ściągnąć z rynku wszystkie wszystkie urządzenia i dostali chyba jeszcze na 3 lata zakaz jego ponownej certyfikacji, nie? Okay. A to mówimy o tym, że nie wiem, musieli ściągnąć z 1000 urządzeń, nie? O wartości 5000 euro jedno. To można sobie policzyć. Ogromne koszty. I właśnie wspomniałeś o kwestii FDA. Jeszcze o to chciałbym Cię zapytać. Powiedz proszę, bo no firma może, tak jak wspominałeś, trzeba sobie
przygotować plan, gdzie chcemy komercjalizować nasze rozwiązanie, prawda? Czy to będzie Europa, czy to Stany. Można byłoby powiedzieć, że tak jak kiedyś to było, jeszcze teraz trochę, że warto zrobić FDA, bo to jest na cały świat, ale to się zmienia, prawda? Aktualnie regulacje MDR w Europie są podnoszone do standardu FDA, ale dopowiedz proszę, czy to tak jest, czy to lepiej? To trochę może w ten sposób ja bym to zaopiekował, że FDA, czyli organizacja, która zajmuje się certyfikacją w Stanach, nie, to ma swój zestaw instrukcji dla wszystkich rzeczy, które są wyrobami medycznymi, które są lekami, które są jedzeniem, Food Drug Administration. Nie? Dokładnie. I to nie jest tak, że oni mają swój własny zestaw norm. Oni bazują na tych normach, które są też znane w Europie, nie wiem, 60601, 62304, faktycznie szybciej dają nam informacje, do kiedy one są ważne, nie są ważne i tak dalej. I co do zasady, te regulacje są bardzo zbieżne. Oni mają takie bardziej szczegółowe wymagania, że na przykład niektóre procesy oni nazywają inaczej. Nie? To jest trochę jak w języku angielskim, nie? W jednym kraju spodnie to jest pants, w innym to jest trousers i tutaj po prostu te rzeczy bardzo podobnie zachodzą, nie? Jeden proces się nazywa tak, drugi śmak, trzeba sobie zrobić jakąś tabelkę, która to porównuje i to są dostępne publiczne informacje, więc to nie jest takie wyzwanie, bardziej dopasowanie się do tego, że oni mają swoje specyficzne wymogi co do tego, jak ta dokumentacja ma wyglądać, nie? My w Europie na przykład robimy technical documentation, kiedyś technical file, zamykamy to, że mamy spis treści, mamy różnego rodzaju dokumenty, nie? A oni mają swój formularz, który my elektronicznie wypełniamy i tam dopinamy, a na to jest załącznik i to jest na tej stronie. Oni bardziej to próbują zrobić to w ten sposób, że to nie audytor ma sobie to znaleźć i my mówimy na audycie, tylko my tą dokumentację dostarczamy w taki sposób z taką legendą, że a na tej stronie znajdziesz odpowiedź na to pytanie, nie? A jeżeli masz listę na przykład SBOM, czyli Software Bill of Materials, to ona ma być w formacie, który my przeczytamy maszynowo, bo my to musimy przeprocesować jak najbardziej sprawnie, nie? Oni poszli ten krok dalej i sobie zautomatyzowali. No i też znowu jakby te procedury się unifikują, bo jest też program certyfikacji, który się nazywa MDSAP, gdzie my możemy zrobić jedną łączną certyfikację z lokalnymi dewacjami, gdzie jest i Europa, są Stany Zjednoczone, i jest Japonia, i Brazylia. Jakby ta lista się cały czas wydłuża, nie? Więc te normy są takie same na całym świecie z jakimiś tam lokalnymi może odchyleniami, nie? Ale jeżeli chodzi o standard komunikacji z tym podmiotem, który odpowiada za rejestrację, to oni mogą mieć różne wymagania. Na przykład w niektórych krajach azjatyckich oni mogą wymagać badania klinicznego zrobionego w tym kraju albo jakiegoś określonego formatu badania klinicznego i to trzeba sobie rozpoznać. Dlatego znowu, jaki mamy business case, a gdzie my to chcemy sprzedawać i w jaki sposób, no i my wtedy patrzymy w te dokumenty, mówimy to i lecimy, nie? To nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Nie? Znaczy to wiesz, z jednej strony ktoś może powiedzieć, ja cię, tyle dokumentów, ale z drugiej, jak już podejdziesz do tego tak procesowo i powiesz sobie, no dobra, oni mają tak, my chcemy to tam sprzedawać, no to ile nam zajmie dorobienie tego dokumentu? Tyle, tyle i tyle, nie? Zgadza się. I pomaga robienie dokumentacji po angielsku od razu. Dokładnie, nie? żeby już to mieć po prostu zaadresowane, aniżeli później robić re-engineering tak zwany. Krzysiek, chciałbym Tobie bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać. Niemniej powiedz proszę, gdzie można Ciebie złapać, gdzie można Ciebie spotkać. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Bardzo fajnie. Ciekawe doświadczenie. No co, gdzie można mnie spotkać? Na pewno na LinkedInie. Jak ktoś pisze Krzysztof Cygoń, to mnie tam znajdzie. Na pewno na stronie SEE, w Wydziale Medical Devices. Ja tam jestem, tam jest też mój profil LinkedIn podpięty. Tak jest. Więc jeżeli coś macie z Medicala, to najlepiej przez SEE do mnie uderzyć. Jeżeli ktoś chce dalej posłuchać, jak mówię o tym, dlaczego wyroby medyczne są drogie, albo posłuchać o tym, co myślą osoby, z którymi rozmawiam, czy ja sam na temat niektórych wyrobów, zwłaszcza w rehabilitacji medycznej, to prowadzę taki niszowy podcast, Technologie w rehabilitacji się nazywa, jest na Spotify'u, YouTubie i na paru innych mediach jeszcze. Można go sobie odsłuchać. Staram się o tym, jeżeli mówię o jakimś wyrobie, bo ja też trochę poza SI się zajmuję wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek, nie? Jakby to jest też taki biznes, którym się zajmuję, natomiast zawsze jak już przychodzę na projekt, to pierwsze co, to sprawdzamy, czy ja nie mam konfliktu interesów, bo to jest bezpieczeństwo klienta jest najważniejsze, nie? I jeżeli tam opowiadam o jakichś wyrobach, to zawsze staram się powiedzieć nie tylko jego zalety, o fajne kupcie, ale przede wszystkim powiedzieć, jakie ma wady i kiedy on u Ciebie nie będzie, nie? Bo dla mnie istotne jest to, żeby jak najwięcej tej wiedzy powiedzieć, żeby też nie było niedomówień i żeby ludzie wiedzieli dokładnie, do czego to służy. Bo jakby ja widzę duże takie wyzwanie na rynku ogólnie, że my lubimy wyolbrzymiać nasz produkt,
który mamy, że mówimy, że on zrobi wszystko. Jak pan u mnie kupi, to on będzie do wszystkiego. Tak. Jak chcecie do wszystkiego, jest do niczego. Lepiej od razu powiedzieć klientowi, co może, a co nie może i on wtedy bardziej świadomie wybierze. Nie? Może ja czy inne firmy sprzedadzą przez to mniej, ale na koniec dnia klient i pacjenci będą mieli bardziej efektywniejszą terapię. Nie? I taka misja. Krzysztof, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, a ja zachęcam wszystkich słuchaczy do kolejnego odsłuchania odcinka z serii C-Talks. Dzięki, cześć!